Zaczniemy sobie dzisiaj robić obronę przed obaleniami. Tak? Bardzo ważny element, zwłaszcza jeśli ktoś chce zostać na nogach, a na ulicy chcemy zostać na nogach. Nie chcemy dać się przywrócić, bo wtedy sytuacja się mocno komplikuje. I żeby być skutecznym w obronie przed obaleniami, to moim zdaniem trzeba ćwiczyć w taki sposób, w jaki będą obalać ludzie, którzy się znają na tym obalaniu. Bo bardzo często można zaobserwować, nie jest żadne wytykanie do nikogo, to mówię, moje prywatne zdanie, gdzie są jakby dwie szkoły trenowania obrony przed obaleniami. Pierwsza wygląda tak, że ten człowiek, który obala, nie potrafi obalać i wchodzi w pas czy w nogi jak zombiak. Przed takim atakiem to przysłowiowy liść wystarczy i się obronimy. Nie? To w ogóle jest bez sensu, kompletnie, bo buduje bardzo fałszywe poczucie bezpieczeństwa przed tego typu atakami. Tak? A druga wersja treningu, którą bardzo często widzę, jest też nierealna i nierealistyczna, dlatego że ktoś chce udowodnić to, że nie da się sprowadzić i robi to na takiej zasadzie. Chodź Bartek. Bartek będzie chciał mnie sprowadzić, tak? Jesteśmy tu. I Bartek sprowadza. Tego typu rzeczy. I teraz ja wiem, że on chce mnie obalić, on nie robi nic poza tym, żeby mnie złapać. Ja będę sobie biegał wokół niego i on nigdy mnie nie sprowadzi w ten sposób. Ale w rzeczywistości, jeżeli ktoś się zna na obalaniu, to nigdy w ten sposób nie będzie tego robił. Tylko przede wszystkim, chodź Bartek, przede wszystkim będzie w dystansie takim, gdzie jest w stanie dotknąć, tak? I obalać będzie w dwóch sytuacjach. Kiedy samemu będzie atakował i odwracał uwagę, robił fejki, robił znany z brzydką, no, na przykład PIA, tak? Progressive Indirect Attack, który się skończy wejściem w nogi, czyli zajmie uwagę jakimiś kombinacjami, kopnięciami i zacznie skracać dystans. I to jest realne zachowanie, tak? A dwa, będzie to robił jako kontrę. Czyli wy będziecie wchodzili, a on jako kontrę będzie skracał dystans i wchodził. Tak? Już abstrahując od samego technicznego wykonania obalenia, że to nie ma być jak zombie pochylony, gdzie bardzo łatwo to skontrolować, tylko mówię teraz o timingu, tak? Że timingi dla ludzi, którzy obalają, są dwa. Albo robię obalenie, kiedy atakuję kombinacją, albo skracam dystans, cokolwiek, zajmuję mu, odwracam uwagę od tego i zbliżam się do niego na taką odległość, taki dystans, tak? Albo on atakuje i ja w kontrze będę wchodził do klinczu. I to jest zupełnie inna bajka. I wtedy to jest zupełnie inny trening i zupełnie inny poziom trudności, niż kiedy jesteśmy tak daleko i ja chcę wejść w nogi gdzieś jak zombiak, albo jesteśmy w długim dystansie, Bartek wie, że chce obalić i po prostu ucieka. Ucieka, po prostu ucieka. Ja chcę go złapać, tak? A on po prostu ucieka, nie odpycha. Tak to nie wygląda w realu. Tak? Dlatego będziemy budowali jakby progresywnie cały układ, całą metodę próby obrony przed obaleniami, co nie jest łatwe, bo dużo łatwiej jest dystans zamknąć niż go utrzymać. To już jakby biorąc pod uwagę sporty walki, tak, mimo że nie chcemy się jakby w takiej otoczce zamykać sportów walki, ale w sportach walki to bardzo dobrze widać. Na przykład w boksie, nie? Jeżeli jeden bokser będzie mocno naciskany przez drugiego albo dostanie strzał, to co robi? To się kładzie, klinczuje, tak? I ten bokser, który go trafił, on nie chce, żeby tamten sklinczował, bo on chce go skończyć, on chce wygrać walkę. A pomimo tego on się na niego kładzie i klinczuje. I co jest? Sędzia wchodzi, rozejść się, tak? I mimo, że ten bokser, który wygrywa, nie chce, żeby tamten klinczował, to niewiele jest w stanie poradzić na to, że tamten zamknie ten dystans. Nieraz się uda, że na wchodzącego gdzieś go tam wyłapie. Takie rzeczy też się zdarzają, oczywiście. Ale w większości przypadków, jak ktoś chce ten dystans zamknąć, to ma dużo łatwiej niż ten,
który ten dystans chce utrzymać. Dlatego, że cofając się, jesteśmy dużo gorsi od kogoś, kto cały czas idzie do przodu i chce zamknąć tą odległość.